Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housmart. To, co najbardziej Was przyciąga w naszych domach, to okna, te duże frontowe przeszklenia. I chciałbym, żebyście w dzisiejszym odcinku poznali Jacka, z którym współpracujemy od samego początku naszej firmy, który prowadzi firmę Oknostyl, która to produkuje właśnie okna wykorzystywane do Waszych domów. Cześć Jacek. Cześć. Za nami kilka lat udanej współpracy, z czego bardzo się cieszę, ale chciałbym dzisiaj przybliżyć Twoją historię naszym widzom, no i też żebyśmy porozmawiali troszeczkę o branży nieruchomościowej. Jakbyś mógł nam powiedzieć, od czego to się, że tak powiem, u Ciebie zaczęło? Skąd się wziąłeś w branży stolarki okiennej? No to już taka długa historia, jeśli chodzi o moją firmę, bo to już jest od 2001 roku firma powstała w maju. Początki mojej działalności, jeśli chodzi o stolarkę okienną, budownictwo, to jeszcze 7 lat wcześniej. Wywodzę się z firmy okiennej, tak na dobrą sprawę, ponieważ moja pierwsza praca po studiach to firma okienna okoliczna tutaj. Ja w tej firmie byłem od technologa poprzez dyrektora do spraw produkcyjno-technicznych. No i coś trzeba było w życiu dalej postanowić. No i tak się zaczęło po namowach tutaj kooperantów, z którymi miałem styczność. Założyłem własną firmę. Ile to już lat? O, to będzie 23. To jest, można powiedzieć, że jesteś starym wyjadaczem, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, bo statystyki mówią, wpadł mi ostatnio w ręce taki artykuł na temat, jak długo trwają firmy w naszym kraju. I wyobraź sobie, że 10 lat dożywa 5% tylko firm. Więc jak Ty już 23 lata prowadzisz swoją działalność, to nie wiem, to chyba jesteś w 1% firm, które w tamtym okresie, kiedy Ty otwierałeś swoją firmę, do tej pory jeszcze trwają. Także no wow, 23 lata to jest naprawdę ponad 2 dekady zajmujesz się produkcją okien, naprawdę tak, niezłe osiągnięcie. Od podstaw w zasadzie, od początków zdobywania wiedzy na temat stolarki okiennej do tego momentu, tak. Jacku, czy zajmujesz się tylko i wyłącznie oknami? Chyba nie, no bo drzwi też Ty tutaj nas Tak, obsługujesz. można to powiedzieć, że to jest szeroki zakres działalności odnośnie okna, to takie hasło może wywoławcze, tak, natomiast wiąże się to wszystko z, powiedzmy, takim szerokim punktu widzenia, to jest stolarka otworowa, czyli okna, drzwi, fasady, przeszklenia, tego typu rzeczy. I od skomplikowanych rzeczy poprzez bardzo proste, czyli wykonanie prostego okna, poprzez fasady budowane na budynkach, ponad 50-metrowe długości fasad. Najtrudniejsza robota, taka bym powiedział, która nas spotka, to 10. piętro fasada, czyli całe piętro przeszklone szybami w oparciu o ramy aluminiowe, bo oprócz produkcji PCV jest jeszcze dział produkcji stolarki aluminiowej. Czyli to wspominasz jako swoją najtrudniejszą realizację? Tak, najtrudniejszą, która mnie tak naprawdę przeraziła, jeśli chodzi o początek i wejście na budowę i wizję lokalną na budowie, to po prostu mnie przeraziła. Otwarta przestrzeń na 10 metrach jak wysokości. poradziliście sobie z tym? No byłbym powiedział ciężko, no ale sprostaliśmy temu wyzwaniu. Jest ta realizacja w Łodzi, można obejrzeć sobie ten budynek. Istnieje i można go podziwiać, tak. Dla mieszkańców Łodzi to może podamy ulicę, gdzie ten budynek jest. Jest to na Wigury 21 w Łodzi. To można zobaczyć sobie tą Waszą najtrudniejszą realizację. Tak, no stricto z punktu samego już montażu tej stolarki na tym obiekcie. No wymagało sporo pracy i takiego samozaparcia
wśród ludzi, którzy pracowali na wysokości. Tak. Ja myślałem, że jeżeli zapytam Ciebie o najtrudniejszą realizację, tam gdzie montowałeś okna, bo trzeba tutaj oddać Ci cześć, że Wy nie tylko produkujecie te okna, ale również montujecie, że jest to usługa kompleksowa, z której my korzystamy na naszych budowach i po prostu mamy takiego partnera, że zamawiamy od Was okna i te okna od razu są u nas też montowane. I tak myślałem sobie, tak jak patrzę po naszych budowach, że pewnie jedną z cięższych realizacji, które Ty robiłeś, mogło to być na jednej z naszych budów, bo my te budowy naprawdę mamy w przeróżnych lokalizacjach. Oczywiście, można tak powiedzieć, skomplikowane procesu montażu okna na waszych budowach jest ta specyfika miejsca, w którym budujecie te obiekty. Są to miejsca, powiedzmy, zlokalizowane w tak, bym powiedział, trudnych rejonach, że ciężko tam po prostu nawet dojechać, a już nie wspomnę o samej pracy na tej budowie, bo to są miejsca i w lasach, nad rzekami, na skarpach, na wzniesieniach. No tak. No to tu logistyka i samo podejście do ludzi na wyjazdach, żeby temu sprostać, no to jest to pewne wyzwanie, tak. Ale ja jakby wspominam bardzo pozytywnie te wszystkie nasze współprace i wszystkie nasze montaże i naprawdę czasami, przyznam się szczerze, że głowiłem się, jak Ty sobie poradzisz z tymi wielkimi frontowymi przeszkleniami, na przykład w tym projekcie, który jest za moimi plecami. Jacku, ile waży to duże frontowe przeszklenie w projekcie Mezanin 35? No tak patrząc na stricto w złożeniu w całości, to jest około 250 kg. 250 kg. No i weź teraz to, wtargaj pod tą górę, nie uszkodź, no bo to jest jakby kluczowe w tym wszystkim, właśnie, przecież to jest taka delikatne, szyba łatwo się rysuje, więc to naprawdę nie macie łatwego zadania i naprawdę doceniamy to, w jaki sposób sobie radzicie z tymi wyzwaniami. No to tak bym powiedział, trochę lata doświadczeń i budowy na różnych obiektów, gdzie jesteśmy podwykonawcami stolarki okiennej i drzwiowej. No, umożliwiło nam tam podjęcie takich wyzwań jak wasze budowy, tak. No, szczególnie bym powiedział miejsca takie, gdzie rzeczywiście jest to skomplikowane, jeśli chodzi o samą logistykę dostarczenia okien i później ich zamontowanie. Trafiamy na warunki atmosferyczne, bo to jest nie tylko lato, jesień czy wczesna wiosna, bo jest to również okres zimowy, gdzie budujemy wspólnie, tak, obiekty. Obiekty są umiejscowione w różnych rejonach Polski. No to wiadomo, jeśli zima, to góry to śnieg, deszcz, woda. No, warunki bywają ciężkie. Więc warunki bywają ciężkie, ale nie narzekamy. Lubię wyzwania. No i ludzie też są jak gdyby przeszkoleni w zasadzie to z dużym doświadczeniem zawodowym, tak. Okay. A powiedz mi, Jacku, bo pewnie wielu widzów to interesuje, bo mówi się często o oknach, że jest to jeden z najdroższych, jak nie najdroższy element każdego domu. Wiele osób interesuje, z czego wynika tak wysoka cena stolarki okiennej. No bo jakby wiem, ile one kosztują i jak duży procent całego domu w Excelu stanowi pozycja stolarka okienna i drzwiowa, co powoduje, że stolarka okienna jest jednym z najdroższych elementów, jeżeli chodzi o budowę domu. To jest wielu czynników się na to składa, w zależności od specyfiki danego domu. Te okna mogą kosztować dokładnie różne ceny, tak. Wiąże się to oczywiście z kształtem okien, tak. Im bardziej skomplikowany kształt okna typu trapez, okrągłe okno, kwadrat, trójkąt, są to specyficzne okna i kształty i z tym się wiąże po prostu pracochłonność, która dzisiaj kosztuje, tak? Czyli robocizna tego okna jest znacząco, stanowi duży udział w koszcie tego okna. Bo następnym czynnikiem, który jest oczywiście, trzeba zbudować takie okno, żeby do tego okna, jak po zamontowaniu na waszych budowach czy innych budowach, oddalonych od miejsca siedziby firmy w znacznej odległości, żeby do tych okien nie wracać, czyli de facto założyć
dokonać regulacji powykonawczej przy odbiorze jakimś i temat zamknąć, czyli de facto nie mogą te okna się wyginać, paczyć, giąć, bo wiadomo, z tym się wiąże później cały serwis tych okien, no i kłopoty związane z wymianą tej stolarki bądź skrzydeł. Sama precyzja montażu mi się Sama wydaje. precyzja montażu, koszty dojazdów, bo to jest praca oczywiście na wyjazdach tych ekip, które pracują. No i oczywiście ulokowanie danej budowy, tak, no, są specyficzne takie miejsca, że tak jak wspomniałem poprzednio, ciężko jest nawet samochodem dostawczym wjechać na teren budowy, bo jest umiejscowione na jakimś zboczu, że jest to kłopotliwa sprawa po prostu dostarczyć te okna na budowę. Jak to wygląda? Większość osób, które wyobrażają sobie firmę produkującą okna jako takie mini huty, ale chyba to wygląda trochę inaczej. Same szyby wykonuje wyspecjalizowana jednostka produkcyjna, zakład, który zajmuje się wyłącznie produkcją szyb zespolonych. Wykonuje się tak zwane formatki, czyli szybę pod konkretny wymiar, która będzie pasowała do danego okna. Ta szyba przyjeżdża tutaj do nas do zakładu i my po wykonaniu zgrzewek, formatek, czy to PCV, czy aluminium, tym pakietem szybowym szklimy tutaj na miejscu, bądź osobno już na budowie, przy dużych przeszkleniach, gdzie transport takiego dużego przeszklenia z tytułu wagi, miejsca, w którym jest to ulokowane, jest kłopotliwe w całości, więc radzimy sobie w ten sposób, że wieziemy część stolarki jak gdyby rozebranej na części pierwsze, żeby umożliwić montaż na miejscu i szklimy to już na miejscu. Czy na cenę produkcji okien wpływają również normy, które one muszą spełniać? Chodzi mi w ogóle o normy w budownictwie, które też dotyczą okien. Oczywiście, że tak. Te normy zmieniają się na przestrzeni lat. Podąża to wszystko w kierunku zwiększania izolacyjności termicznej okien, z tym związana oczywiście oszczędność w formie ogrzewania budynku. Projektanci, projektując dany budynek, kierują się jak gdyby w tej chwili zwiększeniem gabarytów okien, żeby było ładnie, przejrzyście. No już z tym musi podążać izolacyjność termiczna takiego okna. No wiadomo, że im większy udział szkła w budynku, no to szkło i to okna muszą spełniać normy izolacyjności termicznej, no bo inaczej to się wszystko wiąże później z kosztami ogrzania takiego budynku. No tak, mówi się, że najwięcej ciepła ucieka przez dach, to tak jak z ludzkim organizmem, przez głowę najwięcej człowiek się wychładza i okna. Tak. Ważnym jest, żeby okna były wysokiej jakości, bo to z kolei przekłada się później na termikę całego budynku. Dlatego tak ważne jest, żeby okna były najwyższej jakości, żeby spełniały te wszystkie wyśrubowane normy, bo odpowiedni zakup wysokiej jakości produktu, czy to okien, czy drzwi na przykład, później przekłada się na oszczędności w rachunkach i uważam, że stolarka okienna jest bardzo ważnym elementem każdego domu, właśnie również ze względu na te parametry termiczne, które okna muszą też spełniać, żeby być dopuszczone do sprzedaży, czy to w Polsce, czy na terenie całej Unii. I myślę, że to powoduje, że chociażby sześciokomorowe mamy te przekroje okien, trzy pakiety szyb, że mamy to, co mamy u Ciebie, czyli mamy tą ramkę, o której pewnie możesz więcej powiedzieć oczywiście. W tym jednolitym kolorze, że to z jednej strony są rzeczy dotyczące estetyki, one są bardzo ważne, ale one również mają szalenie istotne znaczenie techniczne. Wpływające na termikę tego okna, tak, dokładnie to, co mówisz. To jest to. I jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, dlaczego współpracujemy ze sobą i ja tak sobie cenię tą naszą współpracę, to to, że nasi klienci często dokonują zmian w stolarkach okiennych. Ktoś dodaje, ktoś odejmuje okno, ktoś zmienia jego wymiar, prosi o jakieś okno panoramiczne. My chcemy podchodzić elastycznie do klientów i Wy macie tą możliwość, że spełniacie te wysokie wymogi czasami klientów, że jesteście fabryką, która jest w stanie produkować
okna de facto na zamówienie, a w przypadku innych zakładów produkcyjnych, takich nazwijmy to masowych, tam przestawienie tych maszyn to mogą być godziny, jak nie dni, już nie mówię o kosztach. Tak, staramy się reagować w zasadzie na każde zmiany w projekcie, elastycznie podchodzić do tego w ten sposób, że jest to klient, którego trzeba obsłużyć, tak, żeby był zadowolony, że można było powiedzieć, że poprzez nasze realizacje jest w powstawieniu tej stolarki, jest to wymarzona stolarka dla odbiorcy indywidualnego. Dostanie to, czego sobie wymarzył albo założył, że tak to ma ten dom jego wyglądać, tak. Ale powiedz mi, no bo diabeł tkwi w szczegółach, a w branży budowlanej zwłaszcza. Są odgórnie ustalone normy techniczne, tak, oczywiście. Ale powiedz mi, co jest wadą okna, a co tą wadą nie jest, żeby nasi widzowie potrafili w dosyć prosty sposób odróżnić okno wadliwe od tego, które jest jak najbardziej pełnowartościowym produktem. Myślę, że najprostszym takim sposobem do sprawdzenia stolarki okiennej jest to, iż okno powinno się w łatwy sposób otworzyć, w łatwy sposób zamknąć, albo uchylić lub przesunąć, jeśli to jest okno przesuwne, być oknem szczelnym, czyli tym oknem nie przewiewa, bo nie Dobrze, ale zatrzymajmy się na chwilę. Fajnie, że to tak, chcesz to tak rozbić. Zatrzymajmy się na chwilę przy otwieraniu i zamykaniu. To jest jakby dla mnie w pełni zrozumiałe. Jesteśmy w stanie sami sprawdzić to organoleptycznie. Podchodzimy do okna, otwieramy, zamykamy, przesuwamy. Każdy jest w stanie to zrobić. No dobrze, ale jak na przykład z tą szczelnością, o której mówisz? No bo tutaj jak możemy to sprawdzić? Będąc klientem, odbierając mieszkanie od dewelopera, czy dom od wykonawcy, mamy jakieś narzędzia, jak możemy to zweryfikować? Są takie sposoby proste, tak na dobrą sprawę, do sprawdzenia, czy okno, skrzydło okienne dolega idealnie do ramy, jest na tyle szczelne, że nie będzie nam przewiewać albo woda przecieka. Jest to włożenie kartki papieru między skrzydło a ramę i zamknięcie okna. Jeśli ta kartka powoduje opór wyciągnięcia tej kartki z okna zamkniętego, to znaczy, że okno jest szczelne, czyli te uszczelki, które powinny trzymać się, jak gdyby dolegać do ramy i do okna, powodować szczelność okna, na tyle są dociskane, że ta kartka papieru, która jest niewielkiej grubości, stwarza opór, znaczy okno jest szczelne. Jest to jedna z takich, nazwijmy to, chałupniczych. To jest najbardziej chałupnicza rzecz, która każdy z użytkowników może to sprawdzić. Okej. Jacku, te rzeczy, o których mówisz, te technikalia są szalenie istotne, no bo sprawdziliśmy już organoleptycznie mechanizmy, otwieranie, zamykanie, uchylanie. Sprawdziliśmy organoleptycznie szczelność tego okna. Ale co z jego wyglądem, czyli w jaki sposób, będąc klientem, powinniśmy prawidłowo sprawdzać wizualny efekt tego okna. Czyli krótko, co jest rysą, a co ją nie jest. Zasadę oglądania tej szyby, stwierdzenia, czy posiada wady i są to wady podlegające reklamacji. Jest to taki sposób, aby stanąć naprzeciwko okna w odległości 3 metrów od szyby, którą chcemy ocenić, stojąc na wprost dokładnie tego okna i przy braku nasłonecznienia, czyli po chmurnej pogodzie, i oglądamy tą szybę nie dłużej niż minutę w każdym polu tej szyby. I jeśli nie widzimy żadnej rysy, no to jest to szyba w 100% dobra. A powiedz, co w sytuacji, sprawdzamy sobie z tych 2-3 metrów tą odległość, zachowujemy i widzimy rysę. Czy to oznacza tragedia, całe okno jest do wymiany? Nie, absolutnie. To nie tak, jak mówisz. Jeśli ją widzimy, to oczywiście podlega to wymianie pakietu szybowego. Czyli tylko samej szyby? Nie całego okna, bo to jest dokładnie taki przypadek, że możemy powiedzieć, że ktoś w ogródku kosił trawę,
kamień, który wpadł do ostrza kosiarki, wystrzelił z tej kosiarki, trafił akurat w naszą szybę w naszym pięknym domu, tak? No i co wtedy? Całe okno do wymiany? No nie, wymienia się tylko ten pakiet szybowy. A jak to jest z roletami? Bo często widzę w lato, że ludzie mają opuszczone rolety do połowy. Czy to prawidłowe? Dla okna. Dla okna niedobrze. Natomiast dla użytkownika może tak, bo ogranicza ilość światła wpadającego do... A dlaczego dla okna to jest niedobre? Ponieważ niedobre, ze względu na to, że szyba w oknie nagrzewa się nierównomiernie. Czyli ta część, która jest zasłonięta roletą zewnętrzną, bym powiedział, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o to, iż okno może być zasłonięte również roletką wewnętrzną, czyli taką, która stanowi jak gdyby wewnętrzną ozdobę mieszkania, a jednocześnie ogranicza nam ilość wpadającego słońca do mieszkania. I to powoduje różne naprężenia szkła, które jest zamontowane w danym oknie. Tu, gdzie mamy zacienioną część, szyba jest, bym powiedział, chłodna, natomiast tu, gdzie jest nasłonecznienie, szyba jest gorąca. I poprzez to, że zaczyna nam słońce zachodzić, zaczyna nam szyba stygnąć, naprężenia w szkle powstają tak duże, że to jest tak zwane samoczynne pęknięcie szkła. Czyli ważnym jest, jeżeli mamy rolety, no to albo otwarte, albo zamknięcie, bądź w dniu pochmurnym możemy korzystać z tego dowolnie. Natomiast na pewno nie możemy korzystać w ten sposób, co powiedziałeś, w pełnym słońcu, gdzie mamy temperaturę nasłonecznienia, na przykład chyba potrafi się nagrzeć do 60 stopni Celsjusza. No, to jest bardzo ważne, to właśnie co teraz poruszyliśmy i taki tip po prostu użytkowy, że słuchajcie, jeżeli macie zamontowane rolety osłonowe i jest upalne lato, ja wiem, że fajnie jest tak, że ono jest do połowy zamknięte i na przykład nas nie razi słońce, które jest na zewnątrz, ale dla okna jest to bardzo duże takie obciążenie po prostu związane z siłami, które działają na to okno i zdecydowanie lepiej jest, jeżeli ta roleta jest albo otwarta, albo zamknięta w upalne dni, tak jak Jacek. Przepraszam, że wejdę Ci jeszcze w słowo. Oprócz słońca to mamy jeszcze kilka przypadków, w których może zaistnieć samoczynne pęknięcie szkła. To znaczy przy takich dużych przeszkleniach, które mamy na przykład na projekcie, który jest tam akurat za nami, Mezzanine Smart. Tak właśnie, stawianie na przykład dużego reflektora świetlnego, punktowego, który akurat zwrócony jest w ten sposób, że nagrzewa nam szybę. I w tym miejscu, póki reflektor świeci, szyba się nagrzewa, szyba jest w całości. Gasimy wieczorem światło i okazuje się, że pierwsza, druga w nocy, trzask olbrzymi w domu, szyba pękła. To również jest to zjawisko, o którym żeśmy mówili wcześniej, czyli nierównomierne nagrzanie się połaci szkła dłużej. Czyli tu, gdzie lampa świeciła, mamy temperaturę wysoką, tu, gdzie nie, zimną, szyba stygnie, naprężenia w szkle powstają tak duże, że potrafi nam szyba pęknąć. To bardzo ciekawe. Osobiście o tym nie wiedziałem, że jeżeli skierujemy źródło światła, które też energię tą cieplną oczywiście. Nie mówimy tu o LEDowym świetle, bo mówimy o tym żarowym na przykład. Tak, wytwarza tę energię, że nawet tego typu rzeczy mogą powodować, nie mówimy, że powodują, tylko że mogą być przyczyną takiego pęknięcia, ale teraz, tak luźno teraz zadając pytanie, ktoś się kładzie spać, zostawił tą lampę, nie wiedział o tym, że to może spowodować taką sytuację, budzi się rano, pęknięte okno, co robi? Dzwoni do HouseSmart. HouseSmart dzwoni do Ciebie. Ale jak dojść do tego, co było faktyczną przyczyną tego pęknięcia? Czy możemy stwierdzić po na przykład miejscu pęknięcia, kształcie pęknięcia, czy ono jest poziome, czy ono jest pionowe, jakie siły na nią działały i co było przyczyną ewentualnie tego zdarzenia? Dużym prawdopodobieństwem możemy określić to zjawisko. Jest to opisane również w normach, w wielu czasopismach takich branżowych, które zajmują się stolarką okienną i opisują to zjawisko samopękania szyb. Jest pokazane rozprysk szkła, jaki następuje po samoczynnym pęknięciu przy nierównomiernym nagrzaniu. Pęka to w różnych miejscach, ale w tak zwanych pająkach, czyli rozwarstwienie szkła idzie w kilkunastu miejscach.
Czyli jesteśmy w stanie trochę jak detektyw dojść Tak, do tego, tak, co po było faktyczną przyczyną przyczyną. Czy to tego. było uderzenie, czy to było spowodowane tymi naprężeniami termicznymi, czy na przykład pracą budynku i jakichś naprężeń konstrukcyjnych. Przy naprężeniach konstrukcyjnych na ogół pęknięcie szyby jest jednoliniowe, czyli de facto pęka narożnika w jednym czy w drugim miejscu. Natomiast samoistne pęknięcie właśnie z tytułu naprężeń powstaje taki rozbrysk, czyli w kilku miejscach z jednego punktu wychodzi kilka rozwarstwień szkła, pęknięć. Okay. Jacku, to bardzo ciekawe, co mówisz o samych oknach, ale korzystając z tego, że jestem u Ciebie i rozmawiamy, Ty masz obraz na rynek budowlany szerszy. Obsługujesz naszą firmę, inne tego typu firmy jak nasza, klientów indywidualnych, masz pełne spektrum, można powiedzieć, rynku budowlanego. My z punktu widzenia firmy budowlanej mamy jakiś tego tylko wycinek, nazwijmy to, rynku. Jak oceniasz obecną sytuację na rynku budowlanym? Czy Twoim zdaniem stoimy u progu jakiegoś spowolnienia, stagnacji, czy optymistycznie patrzysz w przyszłość, że tych budów jest coraz więcej i to tempo wzrostu jest tak samo szalone, jak było kilka lat temu jeszcze? Myślę, że to szaleństwo w przemyśle budowlanym, przy budowie domów indywidualnych czy wielorodzinnych budynkach przemysłowych, to już jest jak gdyby za nami. To se nie wrati? Może i się wróci. Liczmy na to, że może postęp będzie na tyle, gospodarka nasza będzie się rozwijać, że to tempo jak gdyby budowy wzrośnie, tak? Każdy by sobie z tego życzył. Więcej budów, więcej pracy dla nas, tak? Natomiast obecnie jest to taki, bym powiedział, czas na przeczekanie, czyli być może najlepszy czas na budowę domu, ze względu na to, że te ceny jak gdyby po tym okresie wzrostu cenowego materiałów do budowy domu, czy to okna, czy inny rodzaj materiału, który jest konieczny do wybudowania domu, gwałtownie ceny rosły na rynku. W tej chwili to się jak gdyby ustabilizowało, bo rynek czeka tak na dobrą sprawę, być może, że na jakiś program rządowy, może program europejski, który tutaj jesteśmy przecież członkiem Unii Europejskiej, który czekamy tak na dobrą sprawę na środki z KPO. Tak, środki z KPO, które by umożliwiło rozwój naszej i dofinansowanie naszego przemysłu tutaj, żeby te budowy jak gdyby ruszyły, każdy uzyska pewną jak gdyby stabilizację tego swojego poziomu życia, czyli nie będzie się bał o stratę pracy, która wiąże się z tym, że stracimy dochody. Ten rynek też nie będzie reagował w ten sposób, że te ceny będą jak gdyby szalały, bo brakuje rąk do pracy, tak? Czy można użyć takiego stwierdzenia, że po latach dużej prosperity, w ostatnich, nazwijmy to, nie wiem, ostatnich 3, 4, 5 latach, przyszedł taki czas, kiedy unormowało się to, jakby ta linia wzrostu się wypłaszczyła? Tak. Okay. To paradoksalnie, to jest to, co powiedziałeś w trakcie swojej wypowiedzi. Uważam, że dla osób, które mają jakiś zasób gotówki, to jest bardzo dobry moment ku temu, żeby budować obecnie dom, czy decydować się na budowę domu, bo w momencie, kiedy przyjdą nowe programy rządowe wspierające na przykład zakupy nieruchomości, czy środki finansowe z KPO, które trafią do gmin, do samorządów, które być może ruszą ten przemysł, że to wszystko jakby dostanie takiego, nazwijmy to, tlenu, to spowoduje, że znowu zacznie się boom budowlany, pójdą do góry ceny materiałów, robocizny i ta budowa stanie się droższa. A obecnie jest ten taki moment, kiedy no tak na dobrą sprawę możemy z pewnym wyprzedzeniem planować te wydatki i nie być zaskoczeni, że zabrakło nam 50% do wybudowania domu w takim stanie, w jakim zakładaliśmy, bo na przestrzeni 3 miesięcy ceny poszły tak do góry, że to w ogóle... I tak się też zdarzało do tej pory. Cały poprzedni rok był tak mało stabilny, jeśli chodzi o ceny, tak.
Ceny po prostu pomalutku, ale cały czas była tendencja wzrostowa. Tak. Ja na przykład rozumiem, że jakby Twój biznes, jesteś uzależniony też od swoich dostawców. Oczywiście, że tak. I to ma wpływ jakby na Twoje ceny. Czy masz jakieś sygnały o tym, aby ceny produkcji okien w najbliższym czasie mogły znacząco pójść do góry? Czekamy i bym powiedział, ta stagnacja dalej trwa. Tak? Na produkt finalny składa się wiele naprawdę czynników, czyli de facto płace pracowników, koszty przede wszystkim energii, koszty paliwa, przemysł, produkcja stolarki okiennej, jak i profili, z których jest wykonywana ta stolarka, jest olbrzymio energochłonna, czyli de facto koszty energii będą się przekładać znacząco na wyrób finalny. A one mają tylko rosnąć. Więc jeśli tutaj tego tlenu do tej gospodarki w postaci stabilizacji czynników nie będzie, no to ciężko nam jest powiedzieć, co będzie jak gdyby dalej. Mam nadzieję, że przy zmianie jak gdyby rynku, że doczekamy tych pieniędzy i tej stabilizacji, to będzie dobrze. Życzę sobie tego, żeby firma Housemart trwała przynajmniej 23 lata, jak nie dłużej. Ale jak to zrobiłeś, że 23 lata prowadzisz firmę, jesteś w mniej niż 1% przedsiębiorców, którzy wytrwali tak długo? Jakiej byś rady udzielił mi i innym osobom, które prowadzą swoje firmy i chciałyby, żeby te firmy prosperowały przynajmniej tak długo jak Twoja? To jest duże wyzwanie, bym powiedział, jeśli chodzi o tak długi okres czasu i sięgając pamięcią, no, początki też nie były łatwe, ale wytrwałości przede wszystkim i trzeba lubić to, co się robi. Jeśli nie ma satysfakcji z pracy, którą się wykonuje i nie lubi się tej pracy, to nie wiem, jaki biznes człowiek by podejmował, jaką karierę zawodową by obrał, no to ona jest skazana na niepowodzenie, bo przyjdzie taki moment czasu, że człowiek sobie zada pytanie, czy ja chcę dalej to robić i się męczyć, czy po prostu dać sobie z tym spokój. No to myślę, że to, co powiedziałeś, to jest klucz w ogóle we wszystkim, co w życiu robimy. Praca powinna dawać nam też radość. I satysfakcję. Ona nie może być tylko i wyłącznie wykonywana po to, żeby zarabiać pieniądze. Pieniądze są bardzo ważne i nikt nie mówi tutaj, że pracuje dla idei, a tu mu przypadkiem gdzieś pieniądze bokiem wpadają. Oczywiście pracujemy, żeby zarabiać, żeby spełniać marzenia, utrzymywać nasze rodziny, ale one same w sobie nie mogą być celem, bo właśnie wtedy, moim zdaniem, przychodzi wypalenie, nerwy, ogromny stres, a jeżeli pracujemy i lubimy to, co robimy, robimy to dobrze, to pieniądze są efektem ubocznym, które po prostu przychodzą z tej pracy. Ja myślę, że jeszcze jest jeden czynnik, który decyduje o tym, czy firmy jakby będą trwać na rynku i bym powiedział się próbować tak odnaleźć w różnych sytuacjach. To jest jeszcze grupa ludzi, którą wokół tej firmy albo w tej firmie się stworzy. Są pracownicy, jest cała obsługa firmy, która nie związana akurat jest z produkcją, ale to jest grupa ludzi, wśród której albo chcesz przebywać, albo idziesz do tej pracy jak na skazanie, tak? No, to jest 100%. Znowu trafiasz po prostu tą lotką w dziesiątkę. I mimo rzeczywiście tych różnych perypetii, bo to nigdy nie jest idealne rozwiązanie, nigdy nie ma takich sytuacji, żebyś był w 100% być może zadowolony z tego, co się akurat danego dnia dzieje albo na danej budowie, ale ta grupa ludzi, z którymi chcesz pracować, jeśli to się mieści w takim przedziale zadowolenia, to już jest duży sukces i to trzeba doceniać. Tak, to jest bardzo ważne. Ja mam to szczęście, że można użyć stwierdzenia, że Housemart jest firmą rodzinną.
bo Natalia, która jest moją partnerką życiową, jest również partnerką biznesową. Łukasz jest naszym przyjacielem. Natalia Małolepsza jest moją kuzynką, która rysuje, maluje, jest architektem, wykonuje te projekty. Ogólnie tworzymy taki właśnie zespół takiej paczki ludzi, czy jeden Tomek, czy drugi Tomek, inżynierowie, czy Paulina. Jesteśmy takim zespołem, który po prostu lubi ze sobą przebywać i nie tylko w pracy. Jesteśmy po prostu zgraną paczką ludzi, zespołem, który się po prostu lubi i super, to jest świetnie, to jest mega istotne, co powiedziałeś, żeby otaczać się też ludźmi, z którymi chcemy przebywać. Tak, to jest właśnie taka podstawa tego, że do tej pracy się idzie z przyjemnością, a jeszcze sprawa następna, że z którymi ludźmi chcesz pracować. W waszym przypadku na przykład jest kooperanci, którzy z wami pracują, też z nami tu jako firmie, oczywiście ci, którzy dostarczają nam materiały, to też są lata, bym powiedział, selekcji tych firm, z którymi się dużo zależy od człowieka, który tu przyjedzie do firmy. No czy jemu się po prostu chce, tak? Problemy, które u nas powstają, czy z szybami, czy z profilami, bo są różne historie, czy chce mu się to na przykład załatwić, tak? No tak, czy jest po prostu dobra wola. Tak. A jak problemy się ciągle nawarstwiają i człowiek nie ma tego oddechu, no to tak na dobrą sprawę stanie w pewnym momencie takim przez ścianę i powie, no halo, no, albo musimy coś zmienić, no bo ja już dalej nie dam rady. Tak? No, tak, no rozmowa jest kluczem i to zarządzanie zasobami ludzkimi, zespołem to też jest duża sztuka. Jest bardzo ważne, jest to praca z ludźmi, każdy jest inny i każdy może mieć lepszy, gorszy dzień, każdy może popełnić błąd, to jest normalne, tylko właśnie jest kwestia, też to co mówisz, umiejętne podejście do tego tematu i właśnie, czy ktoś chce mieć taką postawę pozytywną, czy ktoś chce tylko przyjść, odwalić pańszczyznę, iść do domu i nic go więcej nie interesuje. Tak. I myślę, że to w tobie, jako w szefie, jest ta energia, która powoduje, że ludzie chcą być razem z tobą i nawet jeżeli są jakieś wyzwania, nie mówimy tu o problemach, no bo rysa na szybie nie jest problemem, to jest tylko kolejne wyzwanie, które trzeba je załatwić i przejść dalej. Ale jeżeli ty jako szef pokazujesz, kurczę, ja jeżdżę na te montaże, wchodzę na tą halę produkcyjną i przebywasz z tymi ludźmi, to ten zespół odwzajemnia się właśnie też tym takim pozytywnym Tak, myślę, że to tak podejściem. jest. No i myślę, że przez tyle lat żeśmy się tu ze wspólnikami również jakoś dotarli przez różne perypetie, bym powiedział, bo nie wszędzie zawsze było tak łatwo i różowo, jak się to każdemu wydaje, ale ten bagaż lat powodował to, że każdy wie na ile kogo stać, na co może liczyć. I to jest właśnie taka rzecz, która utrzymuje ten zakład dalej. Jacku, kończąc pozytywnym akcentem, widać po was, jesteście firmą z krwi i kości, za którą stoją ludzie i stoją realizacje. Bardzo się cieszę, że współpracujemy ze sobą i że ta współpraca trwa i trwać, mam nadzieję, będzie. Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku poznaliście Jacka, który jest współwłaścicielem firmy Oknostyl z Ozorkowa. Jeżeli byście byli zainteresowani, żeby poznać Jacka ofertę, wejdźcie na jego stronę internetową, link będzie w opisie tego filmu. Naprawdę polecam Wam Jacka i jego firmę. Jeżeli zaś bylibyście zainteresowani budową na przykład takiego domu, jaki jest za moimi plecami, czyli mezanin Smarta lub innego, bo na naszej stronie jest 20 w pełni wycenionych projektów domów, to wejdźcie na stronę housemart.pl w zakładkę projekty i wyceny i tam znajdziecie bardzo fajne i wygodne konfiguratory. Jeżeli zaś macie pytania, to bez żadnego krępowania wchodzicie w zakładkę kontakt, formularz zajmie Wam 5 sekund, wysyłacie go do mnie, one wszystkie trafiają na mojego maila i ja na każdy taki formularz osobiście odpowiadam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Housemart. Jesteś u siebie.